Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich warsztatów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. W trakcie warsztatów podejrzymy pracę naukowców od kuchni. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym zaprezentujemy Państwu metodę worków ściółkowych stosowaną w badaniach procesu dekompozycji. Dekompozycja, czyli rozkład materii organicznej, to proces kluczowy dla krążenia materii i energii w przyrodzie. Metodą od wielu lat powszechnie wykorzystywaną w badaniach dekompozycji jest metoda worków ściółkowych Littelbach Method. Pierwszy etap przedstawianej metody polega na zebraniu materiału, którego proces dekompozycji będziemy badać. Mogą to być liście drzew tuż po opadnięciu, obumierające rośliny zielne, korzenie drobne lub pędy. Pierwszym krokiem metody worków ściółkowych jest więc wyjazd w teren oraz zebranie odpowiedniej ilości materiału. Przywieziony do laboratorium materiał suszymy do stałej masy w suszarkach z wymuszonym obiegiem powietrza lub na powierzchnię. Następnie zebrany przez nas materiał badawczy dzielimy, rozważamy na porcje, pojedyncze próby badawcze. Takie zważone porcje materiału zostaną zapakowane do oddzielnych worków ściółkowych. Najczęściej w konkretnym doświadczeniu są to równe porcje dobrane dla danego typu badanego materiału, tak aby materiał w woreczku nie był ani za bardzo, ani za słabo upakowany, gdyż może to wpływać na tempo jego rozkładu. Każdy z worków ściółkowych jest oddzielną próbą badawczą, nadajemy mu konkretny, niepowtarzalny numer zapisany na powierzchni worka oraz często na dodatkowej przytwierdzonej do niego etykiecie. W każdym terminie zbioru będziemy zbierać kilka powtórzeń woreczków, które stanowią dla nas powtórzenia. Przy planowaniu liczby powtórzeń warto wziąć pod uwagę dość częste straty próbek w terenie, które giną niszczone przez zwierzęta lub ludzi. Worki najczęściej łączymy sznurkiem, aby ułatwić sobie dalszą pracę w terenie. Łączymy próby, które mają być zbierane w tym samym terminie lub będą wyłożone w tym samym miejscu. Tak przygotowany materiał wykładamy na naszych powierzchniach badawczych. Worki ściółkowe przywiązujemy w terenie do specjalnie wbitych palików lub wykorzystujemy rosnące na naszych powierzchniach drzewa. Materiał wykładamy na powierzchni gleby lub w jej wierzchniej warstwie. Nasze worki ściółkowe dodatkowo możemy przypruszyć ściółką. Najczęściej doświadczenia dekompozycyjne zakładamy, gdy również w przyrodzie obumierają masowo dane organizmy lub organy, np. jesienią dla liści drzew lub w okresie masowego obumierania roślin zielnych dla roślin zielnych. Następnie zostawiamy próby w terenie na określony okres czasu. W tym czasie na próby działa szereg czynników biologicznych, fizycznych i chemicznych. Ulegają one rozkładowi. W określonych odstępach czasowych zbieramy partię próbek worków ściółkowych, które następnie przewozimy do laboratorium, gdzie podlegają one suszeniu. Materiał suszymy w suszarkach z wymuszonym obiegiem powietrza. Po wysuszeniu pozostały w worku ściółkowym materiał dokładnie czyścimy, przesiewamy. W tym etapie doświadczenia chodzi przede wszystkim o to, aby oddzielić zanieczyszczenia od części organicznej. Zanieczyszczenia stanowią najczęściej piasek, przerośnięte rośliny naczyniowe lub mszaki. Zanieczyszczenia wyrzucamy, a pozostały materiał roślinny ważymy. Uzyskana masa jest kluczowym wynikiem naszego doświadczenia. Różnica w masie początkowej i masie pozostałej w worku ściółkowym po określonym czasie stanowi materiał, który uległ dekompozycji w czasie ekspozycji próby w lesie czy w innym terenie.
Uzyskane dane dotyczące ubytków masy w czasie ekspozycji służą do opisu procesu dekompozycji, gdzie na osi X mamy czas, a na osi Y ubytki masy w procentach w stosunku do materiału początkowego zapakowanego do woreczka. Tego typu krzywe pozwalają na porównanie tempa dekompozycji różnego materiału. Aby opisać proces dekompozycji, stosujemy różne parametry obliczane na podstawie uzyskanych danych: stałą dekompozycji, czas połowicznego rozkładu czy czas całkowitego rozkładu. W Zakładzie Ekologii Instytutu Dendrologii, stosując metodę worków ściółkowych, prowadziliśmy badania dekompozycji różnych organów roślin zielnych czy liści drzew w lasach naturalnych i gospodarczych.